Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Produkty marki Mercusys czy TP-Linka często goszczą na kanale, ponieważ oferują dobry stosunek ceny do jakości, do oferowanych możliwości i takich produktów testowałem już sporo. Mercusys zazwyczaj jest bardzo opłacalną marką, którą osobiście często polecam. A dzisiaj sprzęt z kategorii stacjonarnych routerów mobilnych 5G. Takie produkty już na kanale gościły, chociażby model Stronga. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ten model, jego test. Sprawdzał się naprawdę dobrze. Był również model z portfolio Tendy. Tutaj Wam podlinkuję test do tego routera mobilnego. Natomiast jeżeli chodzi o Mercusysa, to mieliśmy test, ale routera 4G. Link gdzieś tutaj. I oczywiście postaram się również na końcu wideo Wam podlinkować te poprzednie recenzje. Dzisiaj natomiast model 5G, dokładnie router AX3000 Dual Band MB520 5G. A więc nie przedłużajmy, zaczynamy. Urządzenie przychodzi do nas w tekturowym opakowaniu matowym. Brawo producent za troskę o ekologię. Pudełko jest dosyć duże. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, oczywiście w białej kolorystyce. Mamy informację, że jest to 5G CPE router AX3000 Dual Band, czyli na dwóch częstotliwościach do 3000 będziemy mieli przepustowość po Wi-Fi, konkretnie kodowo MB520 5G. Mamy Wi-Fi 6, mamy też wsparcie dla VoLTE, czyli możemy tutaj pod RJ11 podłączyć teoretycznie telefon. Mamy 2,5 gigabitowy port. Mamy też wsparcie dla Easy Mesha, czyli kompatybilność z systemami meszowymi powiększającymi zasięg chociażby przy większym domu albo mieszkaniu. I mamy informację o maksymalnej prędkości. Tutaj nawet do 4,67 gigabita. Tyle wyciągniemy z tego modemu, przynajmniej teoretycznie. Możemy to rozdzielić przez dwupasmowe Wi-Fi albo po kablu. I tutaj konkretne parametry. Na 2,4 gigabita będziemy mieli 574 megabity, a 2402 megabity będziemy mieli na zapewne Wi-Fi 5 GHz. 2,5 gigabitowy multi-gigabitowy przewodowy port. Możemy podłączyć do 256 urządzeń i wszystko, czy wszystkim sterować za pomocą aplikacji w prosty sposób. Ta aplikacja zazwyczaj jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o konfigurację. Ja często korzystam z aplikacji Mercusysa. Tutaj mamy opis urządzenia, co w zestawie i właśnie ten zakres częstotliwości. Tak jak mówiłem, mamy też porty zewnętrzne 5.4G, karta SIM wspierana i prędkości również podane maksymalne, a te prędkości, o których mówiłem, na 5G i na 2,4 GHz w Wi-Fi jak najbardziej tutaj są potwierdzone. W przypadku 5G mamy ograniczenie do 4,67 gigabita w dół i do 1,2 gigabita w górę. Natomiast musimy liczyć się z tym, że takich prędkości przez Wi-Fi nie osiągniemy, ponieważ te Wi-Fi nas limituje do 3000 megabitów. W przypadku 4G mamy prędkości jeszcze niższe, 1,8 z tego co widzę gigabita w dół i 200 megabitów w górę, ale myślę, że to są i tak wystarczające prędkości do komfortowego korzystania ze sprzętu. Aby lepiej złapać sygnał, urządzenie jest wyposażone w dwa zewnętrzne porty antenowe. Mamy oczywiście port 2,5 gigabita oraz port RJ11 dla telefonu w technologii VoLTE. To, co może wielu z Was zainteresować, to kompatybilność, jeżeli chodzi o pasma. Mamy tutaj w 5G i N77 i N78. Jeżeli chodzi o niższe pasma, to mamy pasmo 2100, 2600, 800, 700,
więc tutaj w polskich sieciach nie powinno być żadnego problemu. Mamy też oczywiście 3500 wsparcie w dół, jeżeli chodzi o LTE i mamy również wsparcie dla HSDPA na częstotliwości 200 i 900 również, aczkolwiek te częstotliwości w Polsce będą wygaszane. Mamy informacje właśnie o prędkościach sieci komórkowych. W przypadku 5G mamy dosyć duże prędkości 4,7 gigabita i 1,2, natomiast w przypadku LTE mamy kategorię 19, 1,6 gigabita w dół i 200 megabitów w górę. Jeżeli chodzi o porty, to mamy slot na karty Nano SIM. Wymiary urządzenia są również podane. Spakujmy zawartość opakowania. Samego routera w kolorze białym. Otrzymujemy też instrukcję. Dwa kable. Jeden kabel to jest RJ45, a drugi RJ11 do technologii głosowej oraz zasilacz. Zasilacz to 12V 2A, czyli do 24 W to urządzenie może pobrać całkiem dobrze. Nie musimy martwić się o rachunki za prąd. Informacyjnie długość samego kabla to około 1,5 metra. Teraz samo urządzenie eleganckie, całe wykonane w zasadzie w kolorze białym. Tutaj mamy tylko taką wstawkę dotyczącą szarą wstawkę dotyczącą prędkości Wi-Fi 6 router 5G AX3000. Na dole mamy miejsce na kartę Nano SIM. Tutaj kartę wkładamy. Mamy też takie fajne nóżki, aby postawić router, więc on nie będzie się ślizgał. Będzie stabilnie stał. Co mamy z tyłu? Zacznijmy może od tych dwóch portów antenowych do przykręcenia zewnętrznych anten. Mamy, myślę, że całkiem, a nie są to chyba otwory, nie, są otwory wentylacyjne również. Tutaj mamy wentylację również tutaj. Na dolnej ściance mamy przycisk do WPS-a, do Wi-Fi, otwór do resetu, port telefoniczny RJ11, dwa porty ethernetowe, jeden to LAN 1 2,5 gigabitowy, a drugi gigabitowy, no i oczywiście gniazdo zasilania. Szkoda, że nie mamy więcej portów, ale te dwa też są, myślę, że w większości wypadków wystarczające. To, co jeszcze warto podkreślić, tutaj mamy matowy plastik, tutaj również, a to jest błyszczące. Natomiast myślę, że dosyć elegancko powinien prezentować się w każdym salonie. Dobrze, to podłączmy urządzenie i zobaczmy, jak się nam przywita. Uruchamiają się diody. Jeżeli chodzi o same diody, to mamy tutaj pierwsze od zasilania, drugie to chyba od sygnału sieci, trzeci od telefonu i trzy ostatnie tutaj to siła sygnału sieci komórkowej. U mnie po podłączeniu kabla do portu LAN, nie WAN, to istotne, automatycznie załadowała się strona do logowania z adresem 192.168.1.1. Można ręcznie wymusić ten adres, bądź też wpisać adres, który również Wam tutaj podam. I mamy panel, słuchajcie, administracyjny. Zmieniamy hasło. Wita nas panel konfiguracji. Mamy Quick Setup, Basic i Advanced. Strefa Germany. Powinna być gdzieś też Polska. Dajemy Next. Karta SIM jest u mnie zablokowana. Tak, jest to karta sieci Orange. Ona ma wymuszony PIN, więc musimy ją odblokować. Tutaj mogę wpisać PIN. Po odblokowaniu PIN-u można ustawić, żeby automatycznie był wpisywany, więc tylko jednorazowo musicie go wpisać. Później router będzie sam wybierał właściwy PIN przy uruchamianiu routera. Tutaj jest opcja upgrade'u dla danego operatora sieci komórkowej.
Mamy możliwość ustawienia limitu danych i statystyk miesięcznych. Ustawienia sieciowe, mamy sporo opcji, chociażby konfigurację serwera DHCP. Możemy ustawiać oczywiście adresy IP, maskę, zakres adresów, bramę. W tej chwili mam połączenie właśnie z Legiona i został on przydzielony do adresu 1.2, końcówka. Możemy zarezerwować też adresy na stałe dla specyficznych urządzeń. Mamy dynamicznego DNS-a, mamy statyczny routing. Dalsze opcje to obsługa SMS-ów, sieci bezprzewodowe. Możemy tutaj wybrać ustawienia dotyczące hasła Wi-Fi i siły sygnału, jeżeli chodzi o samą wiązkę Wi-Fi. Opcje zaawansowane, możliwość wyboru pasm. Możemy je również ustawić, wybrać kanały, więc jak najbardziej fajne opcje. Warto czasami sprawdzić, czy sąsiedzi nie zagłuszają któregoś z kanałów. Mamy też opcję Multi-SSID, więc możemy również wybrać tutaj dwie. Mamy opcję Mesha. W tej chwili Easy Mesh jest aktywny, więc w przypadku odpowiedniej ilości urządzeń możemy tutaj dołączyć kolejne stacje, aby ten mesh działał. Mamy opcję sieci dla gości, mamy NATA, sporo możliwości konfiguracyjnych, kontrola rodzicielska oczywiście również jest, Quality of Service, mamy również bezpieczeństwo, gdzie mamy firewalla, możemy włączyć DOS Protection, filtrowanie adresów, kontrola dostępów, IP i MAC binding i ustawienia IPv6. Mamy też opcję VPN-a, dla tych, którzy chcieliby korzystać z tej opcji. I na końcu opcje systemowe. Tutaj mamy ustawienie czasu, kontrola diod. Możemy włączyć night mode, tak żeby wyłączał diody, które nie będą, żeby nas nie drażniły w nocy. Mamy tutaj opcje diagnostyczne, upgrade firmware'u. Możemy zrobić również backup ustawień i te ustawienia odtworzyć. Możemy wybrać opcję zaplanowanego uruchomienia ponownego. Tutaj mamy również opcje administracyjne. Mamy logi systemowe i statystyki, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast te opcje są opcjonalne, że tak to określę. Nie ma konieczności ich konfiguracji. Możemy pozostawić je na poziomie domyślnym i zacząć korzystać z sieci już na takich domyślnych ustawieniach, więc nie przerażajcie się ilością opcji. W tej chwili mamy połączenie na paśmie B3 na 1800 MHz. Tutaj mamy adresy IP. Informacja o wydajności, procesor tylko 3%, użycie pamięci 44%. Na plus, słuchajcie, to, że mamy w tej chwili agregację pasma B3 i B7. Połączenie LTE w sieci Orange. Myślę, że całkiem dobre parametry. Jeżeli chodzi o wybór pasma, to w opcji zaawansowanych w Mobile WAN mamy opcję wyboru pasma.
przypadku 5G niestety zwraca nam błąd, ale podejrzewam, że jest to związane z konfiguracją polskich sieci Not Stand Alone, która jest wsparta na szkielecie sieci 4G LTE. W przypadku pasm 4G jak najbardziej taki wybór już mamy. Możemy też ręcznie wybierać operatora. Ja sobie tutaj wybrałem Playa, a jak widać możemy tutaj zaznaczyć na przykład konfigurację pasm, z których chcemy korzystać i potwierdzić te pasma, wybrać, z których pasm korzystać, a z których nie. Zamieniłem kartę SIM z Orange'a na Playa. U mnie łapie pasmo N1, więc można liczyć na wyższe prędkości. Podsumowując moje kilkudniowe testy routera 5G Mercusysa, mogę stwierdzić, że jest to naprawdę kawał solidnego sprzętu. Nawet jeżeli nie korzystacie z zewnętrznych anten na tyle, to urządzenie zapewnia całkiem stabilny sygnał i dobre prędkości przesyłu. Jeżeli chodzi o temperatury pracy, to tutaj również jest naprawdę dobrze. Oczywiście pamiętajcie, że zasięg zawsze zależy od Waszej lokalizacji. U Was może być to inaczej. Możecie sami sprawdzić zasięg danej sieci komórkowej na Waszym obszarze za pomocą telefonu komórkowego. Natomiast ja ten sprzęt jak najbardziej mogę polecić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie oferuje prędkości i specyfikacje, za jaką cenę. Jeżeli mieszkacie gdzieś na obrzeżach dużych miast albo gdzieś poza miastami, gdzie macie zasięg 5G, a nie macie szybkich łączy kablowych, to rozwiązanie z routerem Mercusysa może być naprawdę dobrą opcją. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat routerów 5G. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Piszcie, czy korzystacie już z mobilnego internetu 5G i na jakim sprzęcie, czy jesteście zadowoleni, jakie prędkości osiągacie. Jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film, a na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych modeli Mercusysa, czy też może modemów 5G, jakie do tej pory przetestowałem. Hej, hej!